ja jestem Monika. Dzisiaj zabieramy Was do Olivia i o czym będziemy mówić? Dzisiaj będziemy mówić o rankingu Olivia z 2023. Tak. No to co? Może od razu idziemy. Tak, a później Wam wytłumaczymy mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi, bo zabieramy Was też na kawę. Tak, w końcu. Pierwszy. Wcale nie wyszło tak. Wow. To nie jest tanie. Masz 3 rodzaje, trzeba to zapamiętać. Wow, uczysz się. Słuchajcie, już przyszliśmy do kawiarni. Niestety kawiarnia, którą chciałam polecić właśnie Monice, została zamknięta, ale na szczęście jest inna i bardzo mi się tutaj podoba. To jest Bardzo fajnie. tak, kawiarnia with garden, więc jeżeli będziecie mieli okazję, to jak najbardziej zapraszamy Was tutaj. Warto przyjechać i tutaj się napić kawki, tym bardziej, Kawa że... jest pyszna. Tak, jest bardzo dobra. I najważniejsze jest to, że tutaj jest właśnie bardzo znane to miejsce, bo jest Gucci Market i macie też policzkę z książkami. Ale to nie jest temat na nasz film, bo zaczynamy teraz o rankingu Olivia. Tak, i możecie sobie myśleć, dlaczego będziemy nagrywać o rankingu. Ten ranking jest bardzo istotny na koreańskim rynku, a to dlatego, że pokazuje, co Koreańczycy naprawdę kupują. Więc produkty w tym rankingu to są produkty najchętniej kupowane, produkty, które w każdym roku zostały kupione najczęściej. Trzeba tutaj właśnie to podkreślić, że Olivia już niedługo, bo przecież zamykają Sephorę, to już tak naprawdę zostanie to jedyny sklep oprócz internetu, który ma monopol na cały rynek koreański. Tak, i właśnie głównie przez Olivia Sephora się zamknęła. No właśnie, bo nie mogą się przebić, nie? Dlatego... Tak, no i niestety Sephora nie rozumie oczekiwań koreańskich klientów. Tak, tak. Co bardzo często w Korei się zdarza, jeśli idzie o zagraniczne właśnie jakieś marki. Tak, i też pewnie bardzo mocno o to chodzi, że jednak obcokrajowców tutaj jest dużo mniej i jednak Koreanki wybierają koreańskie produkty Tak, i no to jest koreańską trochę pielęgnację. inny, tak, to też jest trochę inny typ makijażu, No dużo właśnie. bardziej delikatny. Tak. Okej, to może zaczniemy już od kategorii w tym rankingu. Najpierw mamy tonery. Pamiętasz, co było pierwsze? Nie pamiętam. Pamiętam, że było drugi chyba Anua z tego co kojarzę. Tak, drugi Anua i właśnie ten mniejszy rozmiar jest wyprzedany teraz. Właśnie. No bardzo szybko się wyprzedają w przeciwieństwie na przykład do oleju Anua, to właśnie w rankingu króluje jednak tutaj toner. A pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce to Round Lip Doctor i to jest taki bardzo delikatny toner. Ja go używałam parę lat temu i wiecie, nie pamiętam tak dokładnie. Ta marka to już tu na rynku jest. Tak, ale oni zyskali w Korei tam dobrych parę lat temu byli właśnie popularni przez tą serię Dokto, przez tą linię Dokto, bo ona właśnie ma być taka niezapychająca porów dla ludzi z Naturalna? tak, to też i właśnie dla osób z bardzo wrażliwą skórą. Więc ten toner, ja myślę, że on już jest dość długo w tym rankingu i on jest taki, wiecie, to nie jest taki toner, który, nie wiem, zdziała cuda moim zdaniem, ale jest naprawdę porządnym tonerem dla większości osób, które się... Tak, ale właśnie takie produkty, to każdy, sprawdzą się u każdego. Tak. Jeżeli na przykład właśnie mamy podstawową naszą pielęgnację i czasami od czasu do czasu zmieniamy, to i tak wracamy do tych podstawowych produktów, Tak. które mamy w swojej pielęgnacji. I tutaj właśnie fajnie, jak na przykład nie wiecie co kupić, to moim zdaniem fajnie kupić ten toner. Tak. A na przykład, dobra, tam trzecie miejsce to jest jakiś toner Chyba mniej znany przez nas, nie? O, ja go nie używałam, bo ja akurat nie przekładam za olejkiem z drzewa herbacianego, bo to jest taki typowy toner
dla osób z tłustą skórą i z problemami skórnymi. Aha, czyli taki... O, i on może wysuszać trochę, więc mnie coś takiego zupełnie nie interesuje, więc nie próbowałam. A, no to tym bardziej ja też. Nie mamy jednak jeżeli w tym temacie to o przesuszenie, to mamy podobną skórę. A dobra, no to jeżeli w olejku herbacianym, no to może przejdźmy od razu do oleju. Tak płynnie. Tak, przeszłaś bardzo płynnie. Ja myślałam przez chwilę, że może do masek przejdziemy. Ale dobra, zacznijmy od tych olejów. Wiecie, tutaj akurat to jest kategoria cleansing. Więc tutaj nie ma osobno olejów, balsamów, tych balms i jak to się nazywa po polsku? Pianek. Więc to jest wszystko w jednej kategorii i tutaj króluje niezmiennie od paru lat. A, okej. I tutaj króluje niezmiennie. Dobra, teraz cicho. Tutaj w rankingu niezmiernie od wielu lat króluje ten Manio. olej z Manio. Ale ja na przykład lubię ten olej, wydaje mi się, że jak nie wiecie, który olej wybrać na początek, to jest to taki dobry wybór. Drugie, co ciekawe, to nie jest olej, tylko woda micelarna. Bo też mam chyba takie przekonanie, że w Korei się nie używa takich produktów. Maniu nie jest wodą micelarną? Nie, że numer 2. A, numer drugi. No tak. No tak, i to jeszcze nie koreańska marka. Tak, bo nie, właśnie koreańskie marki nie mają za dużo produktów właśnie tego typu. Teraz się pojawia właśnie bardzo. Zaczynają się pojawiać, no. Tylko właśnie pytanie, czy to wtedy też jest dwuetapowa pielęgnacja? Jak używamy? Czyszczenie? No Jest, właśnie. jest. Teraz ja widziałam właśnie na YouTubie koreańskim, że jest taki trend trochę, że zaczynają odradzać na przykład osobom z tłustą skórą czy trądzikową używanie Dwuetapowej pielęgnacji? przy użyciu oleju A, oczyszczenia. czyli- Więc na przykład teraz wydaje mi się, że dlatego pojawia się więcej tych wód micelarnych. A, Co u nas na przykład w Polsce chyba było na odwrót. Najpierw była faza na wody micelarne, a teraz, jest na oleje. na oleje trochę przez właśnie koreańską pielęgnację. No tak, bo jak mamy przysuszoną skórę, to jednak ten olej daje nam taki feeling, wykończenie takie właśnie takiego lekkiego nawilżenia, że nawet pod prysznicem można tak ten. czuć. No ja na przykład troszkę czuję, ale ja mam bardzo przysuszoną skórę, więc odrobina, wiesz, nawilżenia i ja już od razu... Dobra. Ale właśnie trzecim produktem jest ten cleansing balm. Właśnie, jeden z Twoich Bali. ulubionych, z Właśnie. tego co kojarzę. Tak, to był taki początek, kiedy ja zaczęłam właśnie używać takiej dwuetapowej pielęgnacji, to jeszcze w Polsce i właśnie ten Vanilla Co zaczęłam używać i myślę, że to chyba jest taki produkt, który właśnie chyba większość jak zaczynała w Polsce, to właśnie chwytała się za Vanille Co. Tak, prawda. Ale w Korei też bardzo dużo osób od niego zaczyna, takie mam wrażenie. Ja też zużyłam parę opakowań, więc to już wiecie, zależy czy wolicie olej czy balsam. Tak. A to co fajne w tym rankingu, to pokazuje, że Koreanki używają każdego rodzaju, bo wszystko się super sprzedaje i właśnie oleje, i wody micelarne i balsamy. Tak, i to jest prawda. I właśnie fajne to też jest to, że na przykład jeżeli macie ten masełko, czyli Vanilla Co, jest dużo, myślę, przyjemniej brać to w podróż. Tak, właśnie ja często jak używam olejów, to jak leciałam do Polski, to zawsze brałam właśnie ten balm. No, bo to jednak ma tam stałą formę i dużo przyjemniej i wiesz, że na przykład coś Ci nie wyleci po Tak, drodze. nie wyleje Ci się ten olej cały. I właśnie chciałam powiedzieć, ja miałam chyba próbkę właśnie z Manio. Też zaczął wprowadzać tak, nowość. właśnie No. jest też. Dużo jest teraz takich balsamów. Dobra. Teraz, To teraz- może... Okej, wchodźmy sobie w słowo. Teraz może do maseczek. Dobra, maseczki. Bo właśnie maseczki... Podaj od razu te nasze maseczki, bo jeżeli one są już... Czekaj, bo te maseczki nie masz tutaj. Aha, te maseczki. Nie. Nie. Nie ma. To nie mam. Dobra, bo słuchajcie, od razu już zrobiłyśmy sobie zakupy i ja kupiłam właśnie tą znaną maseczkę. W Polsce ona też jest. Dużo Polek właśnie wspomina o tej maseczce. To jest ta Essential Mask i to jest z czym? Właśnie z olejkiem z drzewa herbacianego, No. więc ona jest polecana dla osób przy tłustej skórze albo jak wyskoczą Wam jakieś wypryski, bo to dobra. fajnie koi. No często właśnie ostatnio mam właśnie problemy, że ona jest zaczerwieniona, więc liczę na to, że trochę mi po prostu tą skórę złagodzi. Dobra, i to jest który? Numer 1. Numer 1. To też od wielu, wielu lat.
I to też jest bardzo popularne, może też przez cenę, bo to nie jest takie drogie chyba, nie? Ale generalnie produkty Mediheal w Korei się dobrze sprzedają i cenowo są bardzo przystępne. I właśnie to jest numer 1, a jest też taka osobna teraz kategoria w tym rankingu Pets, Toner Pets. I to jest kategoria, która pojawia się dopiero chyba 2 lata temu. Tutaj muszę to sprawdzić, bo nie pamiętam. I te pady są numerem 3. I za co ja je lubię, te akurat kupiłam mojej koleżance z Polski, będę je wysyłać, bo one właśnie też super się sprawdzają i one są super, bo są bardzo przystępne cenowo. Tutaj mamy i 200, a kosztują około 100 zł. Tak na polskie mniej więcej. Jak są przecenione. No, jak są przecenione 28 tysięcy, no to wychodzi około 100, może troszkę mniej, nie? Więc naprawdę... I one tak super koją, naprawdę są ekstra. Na początku jak zaczęłam ich używać, to miałam wrażenie, że mogłyby być bardziej nasączone tą esencją, ale teraz naprawdę kocham je i już zużyłam też parę opakowań. Ja mam na przykład, chyba z nimi miałam problem w tym, że one są grube jednak. Więc mi na przykład chyba nie do One końca... właśnie, te są cieniutkie. Te są cieniutkie. Chyba że mówisz o tych grubych, to numer 1 A w rankingu, te z marchewką. z marchewką, tak, mam z marchewką. Skin Food. I Tak. one są grubsze faktycznie, ja ich Tak. jeszcze nie używam, jak Ci sprawdziłam? Wiesz co, no ja prawie teraz zrezygnowałam z większości No tak. kosmetyków dodatkowych i niestety jak nałożyłam właśnie step z marchewki, to mnie podrażniało. Zaczynam powoli wracać, ponieważ już moja skóra dużo lepiej się czuje, chociaż przez tą pogodę, co mamy, suchą bardzo w Korei Okropnie. tym razem, to na przykład czuję tutaj takie ściśnięcie, raczej takie szarpanie na czole. No tak, ale jest okropnie sucho, bo nawet alerty przychodzą. A tak. Dobra. To teraz... najważniejsze, mój ulubiony produkt. Serum do A. twarzy. To jest taka fanka serum, że Mam po prostu... bardzo dużo. Wiecie, nie używam wszystkich naraz, ale naprawdę mój topowy produkt. I to, co mi się, to co jest trochę szokujące, mnie to na przykład bardzo zszokowało, że od paru lat, przynajmniej 3 lat, te same produkty w rankingu są. Numer 1, numer 2, numer 3, one się tylko miejscami trochę wymieniają. Monika, jak robiła research do tego filmu, bo jestem pani od klikania, to jest pani od researchu, jeżeli byście byli ciekawi kiedykolwiek, to Monika właśnie bardzo ciekawy szczegół znalazła, że co roku one się powtarzają. To nie jest takie, Tak. to nie są jakieś duże zmiany. To nie są duże zmiany, zwłaszcza te serum z pierwszego i drugiego miejsca. Pierwsze to jest to Blemish w różowym opakowaniu, Tak. a drugie to jest Gouda z witaminą C. I te dwa serum od, no nie pamiętam ile lat, chyba od 5 co najmniej, to mam jeszcze też tą Czasami informację zmieniają dodamy. miejsca, Tak, nie? one czasami się właśnie na odwrót zajmują pozycję, a teraz od paru lat, chyba od 2 czy 3, może od 2, Od dwóch chyba. wskoczyło to serum Toriden. Toriden Tak. jako numer 3 i ono weszło za to CNP z propolisem. Tak, więc widzicie jak w ogóle Koreańczycy przywiązują się do kosmetyków. Tak, to nie jest też tak, oczywiście oni lubią próbować nowości, ale też wracają do takich sprawdzonych produktów. Właśnie. Co też Wam polecam. Fajnie jest mieć, jak chcecie spróbować coś nowego, fajnie jest mieć taki produkt, do którego wrócicie i wiecie, że on dobrze działa na Waszą skórę. A to teraz może kremy. Tak, dobra, kremy, bo to też jest taki ważny topik w naszej pielęgnacji. Pierwszym, co było? Pierwszy jest, właśnie to jest jeden z moich ulubionych kremów, ten Dr. G Red Blemish Balm, czy tam cream. Nie pamiętam do końca jak on się nazywa, bo to wiecie, długie nazwy wszystko. To jest jego ulubione. Ale jaka cena w ogóle teraz? Teraz właśnie podskoczyła strasznie cena, więc ja polecam kupować jak jest na przecenie, bo strasznie drogi teraz jest, chyba 120 zł za jedno opakowanie, takie malutkie. Ale właśnie to jest krem, który ja dawno temu niekoniecznie, wiecie, pałam do niego miłością, ale to jest krem, do którego ja zawsze wracam, bo wiem, że nie zrobi mi syfu na twarzy. A ja na przykład, jak go użyłam, bo ja mam nadal kremik, leży sobie w szafie, to ja mam z nim problem, bo jednak nie jest to taki mocno nawilżający, jaki ja potrzebuję. Tak, bo to jest taka żelowa konsystencja, Tak. więc on właśnie sprawdzi się u osób z tłustą skórą, ale na przykład ja go nie używam na wieczór w zimie, bo czego używam w zimie? Tego kremu z Estra, który jest numerem 2. SS, który. I też nie jest to
to nadal moja konsystencja jest dużo lepsza niż Dr. G, ale nadal nie jest to taka dla mnie konsystencja, ale Ty nie potrzebujesz takiego Ja mocnego nie potrzebuję, ja go używam bardzo malutko, tak gdzieś tyle, na sam koniec, żeby po prostu wszystko zamknąć. No, zamknąć wszystko. Ja ogólnie używam za to drugie miejsce z rankingu. Tak, to jest trzecie. To jest trzecie miejsce i to też nie jest kosmetyk koreański, a zagraniczny i mówimy tutaj oczywiście o Physiogel. Ja jestem w trakcie poszukiwania dobrych kremów koreańskich, mocno nawilżających i jestem chyba blisko znalezienia cudu koreańskiej pielęgnacji. Pokażemy, co Martyna dzisiaj kupiła. Test zrobimy tego w osobnym filmie, kiedy będziemy rozmawiać o naruszonej barierze hydrolipidowej. To wtedy Wam też przedstawię koreańskie kosmetyki, które mi się sprawdziły i które z głębi serca będę polecać i prawdopodobnie to będzie numer 1. Tak, na razie. To, co ja właśnie tutaj wyczytałam, to, że to jest krem, który właśnie pomaga odbudować zniszczoną barierę, więc w sam raz dla Ciebie. I on się nazywa Extreme. I on faktycznie ma taką bardzo extreme konsystencję, taką konkretną bardzo. Taki konkret, jak ja tam wsadziłam, to ja myślałam, że wkładam rękę w masło, bo oni też mają drugi krem, który jest bardziej żelowy, light. I to już nie jest już krem, który ja lubię. Ale to, co jest właśnie fajne, że teraz ja zauważyłam, pojawia się bardzo dużo kremów właśnie w takiej wersji bardziej konkretnej, bardziej nawilżającej i taka żelowa konsystencja, która sprawdzi się dla osób takich jak ja na przykład. Więc taki jest plan. Znowu zdradziłam Wam, jaki film będzie w najbliższej przyszłości. Ty się nie możesz oprzeć. Nie. Ale co, muszę zostawić Was w pełni ciekawości, co będzie w przyszłości. Czekanie czasami wzmaga u nas chęć pozostania i zasubskrybowania naszego kanału, bo to już jest koniec chyba. Tak. Już nie koniec? Tak, nie mamy nic więcej do powiedzenia, chyba przeszłyśmy przez wszystkie kategorie. Tak, na pewno ten film będzie cyklicznym filmem, corocznym takim. Tak. Będziemy na pewno dużo wcześniej, bo ranking dużo wcześniej wychodzi, ale jako, że my tak późno zaczynamy start naszego kanału, to na pewno jeszcze będzie w przyszłym roku dużo wcześniej i będziemy w tym roku już, pod koniec roku. No więc właśnie. to już zazwyczaj chyba w listopadzie już będzie wiadomo. Dobrze, no to możemy się umówić. W listopadzie zrobimy Czekajcie. taki ranking na pewno razem z porównaniem tych produktów, o których dzisiaj mówiliśmy. Dobra, dziękujemy Wam bardzo, zapraszamy do subskrypcji kanału, polajkowania i Zostawiajcie komentarze i do zobaczenia kolejnym razem. pa! Pa, pa!